Fear and Hunger wcielasz się w jedną z 4 postaci, by po minucie od razu złapał cię ogr, odciął ci ręce, okazał ci miłość i wrzucił cię do dołu pełnego trupów. Ale chociaż pozostawił cię przy życiu, wyczołgujesz się z góry ciał. I gdy już myślisz, że może chociaż tutaj jest bezpiecznie, to nagle z jednego stosu wyłania się latająca głowa? No, ale on chociaż nie ma rąk, to przynajmniej on nam nic nie zrobi. Z odległej ciemności wyłania się ogromny stwór, nieubłagalnie zbliżający się w twoim kierunku. Desperacko próbujesz walczyć, jednak to nic nie daje. A to coś coraz bardziej się zbliża, by na końcu zmiażdżyć cię z niewyobrażalną siłą. To było właśnie twoje pierwsze podejście. I jeżeli naprawdę po tym wszystkim chcesz spróbować jeszcze raz, to jesteś chory. I ta gra jest właśnie dla ciebie. Bo po tym okazuje się, że jeszcze nie zobaczyłeś kanibali, całego ukrytego miasta pod spodem, bogów tego świata, maszyn do tortur, tego czegoś, więcej ogrów, albo kota ze zbyt dużą miłością do dziewczynki. Dziewczynki? O, dziewczynka. Jaka fajna dziewczynka. Fear and Hunger to gra RPG, która zasłynęła ze swojego niezwykle wysokiego poziomu trudności, brutalności oraz bardzo rozbudowanej historii. Trochę się zastanawiałem, jakby to zrobić, żeby ten film nie trwał tyle. Dlatego dziś skupię się głównie na historii, postaciach oraz najważniejszych aspektach tej gry. Więc zarówno jeżeli jesteś wielkim fanem tej gry lub kompletnie jej nie znasz, myślę, że odnajdziesz tu coś dla siebie. Do lochu, o którym trochę więcej zaraz, przychodzi 4 bohaterów. Każdy z własną historią oraz różnymi celami, które później w trakcie historii będą się krzyżować. Pierwszym z nich jest Kahara. Mężczyzna, który bardzo młodo stracił rodziców, a po zostawieniu samemu sobie jest zmuszony zostać kieszonkowcem i rabusiem. Gdy dorósł, dołączył do grupy najemników, którzy za pieniądze zabijali wyznaczone cele. Chciał to zmienić i po pewnym czasie osiadł się w królestwie Rondon, gdzie zakochał się w pewnej prostytutce o imieniu Celeste, która później zachodzi w ciążę. Jego nastawienie do życia idealnie opisuje bezkresna dusza, którą posiada. Zawsze chciał być wolny i wykorzystywać swoją kreatywność do przetrwania. Jednak teraz, gdy ma kogoś, kim musi się zaopiekować, decyduje się wykorzystać swoje umiejętności, by zapewnić Celeste normalne życie. Jednak czym jest ta bezkresna dusza? To coś, co posiada każda postać główna. To takie cechy charakteru przedstawione w postaci umiejętności postaci, a także odpowiednik znaku zodiaku w tym świecie. Ale wracając do Kahary. Pewnego dnia Kahara dostaje bardzo dobrze opłacone zlecenie, a do tego zarazem bardzo proste. Szukamy śmiałka do uratowania legendarnego rycerza Legarda z lochu strachu i głodu. To, kim jest ten rycerz, opowiem trochę później. I to zadanie brzmi na całkiem proste, jednak jego wykonanie, no, takie nie jest. Wszędzie krążą ponure legendy na temat tego miejsca. Jak wiele osób, które się tam udały, straciły życie, a ci, którym udało się wrócić, już dawno stracili rozum. Kahara, nauczony doświadczeniem, wie, jak rzadko trafia się tak dobrze płatne zlecenie. Biorąc swój podstawowy ekwipunek, wkracza do lochu z myślą o swojej ukochanej. Drugą osobą udającą się do lochu jest kobieta Dars. Urodzona z duszą dominacji, nakazującej innym poddać się jej woli. Urodzona w szlachetnej rodzinie i wychowana na rycerza w królestwie Rondon. Pomimo bardzo ciężkiego dzieciństwa oraz tego, jak rzadko kobiety zostawały rycerzami, Dars nie poddawała się i po wielu latach treningów udowodniła swoją wartość. Jednak po tylu bitwach, które przeżyła, jej wiara w rycerskie wartości zaczęła słabnąć, widząc, jak jej działania jedyne komu pomagają to tym najbogatszym. Nie mogła pogodzić się z tym, w jakim kierunku idzie jej życie. Dlatego dołączyła do rycerzy Północnego Słońca, grupy żyjącej zgodnie z rycerskim kodeksem, dowodzonej przez Legarda. Byli świetnie wyszkoloną armią, która po zapłacie mogła pozbyć się każdego wroga. Niestety jednak ich zgrupowanie zostało rozwiązane po kilku latach, a samego Legarda wtrącono do lochu. A o tym dlaczego będzie trochę później. Jednak Dars nie poddała się, a przez te lata zaczęła pałać uczuciem do swojego przywódcy. Dlatego teraz zamierza zrobić wszystko, byle go tylko uratować. Trzecim bohaterem wchodzącym do lochu jest Ragnvald. Urodzony z duszą udręczonego. Na zawsze było mu przepowiedziane życie w ogromnej męce i walka o każdy najmniejszy oddech. Taka przeszłość uczyniła go niebywale silnym, fizycznie, jak i psychicznie. Prawie na równi z samymi bogami.
W młodości zamieszkiwał Oldegard wraz z rodzicami, którzy od małego uczyli go sztuk walki i przetrwania. Gdy był już starszy, wraz ze swoim klanem wyruszył w ekspedycję do odległych krain, aby odnaleźć inną cywilizację. Co doprowadziło ich na tereny zamieszkane przez dzikusów, czczących nieznanych im bogów. Ragnvald wraz ze swoją bandą pokonali ich i zwycięsko wrócili do domu wraz z artefaktem Cube of Depths, który już niedługo miał sprowadzić na jego kraj zagładę. Po jego powrocie z podróży życie na chwilę wróciło do normy. Każdy zajął się swoimi sprawami, aż do pewnego straszliwego dnia, gdy na wioskę najechał Legard wraz z rycerzami Północnego Słońca, zabijając mu całą jego rodzinę oraz zabierając dopiero co zdobyty artefakt. Niczego nie spodziewający się Ragnvald wrócił do swojego domu, gdzie odnalazł wszystkich swoich bliskich martwych. Nie mając nic już do stracenia, wyruszył za zabójcą swojej rodziny, by zemścić się za wszystkich oraz odebrać mu to, co do niego należało. Finalnie ślady zabójcy doprowadzają go do lochu strachu i głodu, gdzie przetrzymywany jest jego cel. Ostatnim z bohaterów, którzy wkraczają do lochu, jest Enki, kapłan w posiadaniu oświeconej duszy, zmuszającej go do ciągłej pogoni za wiedzą i odkryciem sekretów tego świata. Od małego był zmuszany przez kult do brania udziału w obrzędach, które jeszcze bardziej przywiązały go do własnego celu. Enki po opuszczeniu kultu okrył się sławą dzięki swojemu nadnaturalnemu rozumieniu magii. Ta wiedza budziła podziw wśród wielu uczonych tamtego wieku. W trakcie swojej pielgrzymki został uhonorowany i wpuszczony do Wielkiej Biblioteki Królestwa Rondon, gdzie studiował odpowiedzi na swoje pytania. Jednak po jakimś czasie nie dał rady znaleźć tego, czego szukał, przez co doszedł do wniosku, że jego ludzka wartość wyczerpała się i dlatego zamierza oddać swoje bezwartościowe ciało ofierze bogowi Almerowi poprzez ukrzyżowanie. Jednak podczas składania go w ofierze ktoś pokazuje mu pewną wizję. Obraz człowieka, który już niedługo zapoczątkuje nową, złotą erę w historii ludzkości. Enki otwiera oczy i natychmiast każe zdjąć siebie z krzyża. Nie może znieść myśli, że to ktoś inny niż on będzie pławić się w takiej chwale. Zakłada swoje szaty na krwawiące ciało i wyrusza z misją znalezienia człowieka ze swoich zwit, co pewnego dnia doprowadza go do lochu, strachu i głodu. Więc jesteśmy w stanie zauważyć, że wszystkie 4 postacie łączy jeden cel. Odnalezienie Legarda. Jednak tylko 2 z nich potrzebuje go żywego. Jeden, by zdobyć pieniądze, a druga, by uratować swojego ukochanego. Trzeci chce zemsty za to wszystko, co mu ten człowiek zrobił, a 4 chce tylko poznać osobę tak ważną w przyszłości świata. Jednak kim tak naprawdę jest ten człowiek i dlaczego jest aż tak ważny? Wiemy już, że był dowódcą rycerzy Północnego Słońca, a także o darze przekonywania każdego na swoją stronę. Zwykli ludzie uważali go za swojego przyjaciela, a królowie za wybitnego wojownika i stratega. Dla wielu naprawdę był jak wielki bohater, a nawet jak sam Bóg. Zdobył ogromną sławę i udowadniając swoją wartość, został człowiekiem obiecanym w przepowiedniach. Tym, który zaprowadzi ludzkość do lepszego jutra. Królestwo Rondon nie widziało w tym niczego złego, a wręcz przeciwnie, same zalety. Mogli płacić Legardowi, by zdobywać zwycięstwa na własną korzyść. Jednak to bardzo szybko zaczęło wymykać się spod kontroli, a królestwo musiało znaleźć jakieś rozwiązanie z obawą na obalenie ich rządów. Wraz ze wzrostem liczebności jego armii, on także nie przestawał się rozwijać, a jego wyprawy głównie sprowadzały się do zdobywania reliktów, tak jak to było z Cube of Depths i najechaniem na kraj Ragnvalda. W trakcie inwazji mordował każdego, kogo spotkał. Nieważne, czy byłeś mężczyzną, kobietą, czy bezbronnym dzieckiem. Jego żądzą coraz bardziej stawała się obsesja i zaczęła ciągnąć za nim coraz większe żniwo trupów. I właśnie na taką okazję czekało Królestwo Rondon. Wykorzystało informacje o rzezi Legarda, by obrócić opinię publiczną przeciw niemu, a następnie wydali rozkaz aresztowania go. Legard jednak sprzeciwił się i wypowiedział wojnę królestwu, nie myśląc nawet o swojej decyzji. Najprawdopodobniej był już tak obłąkany, że nie myślał o tym. Pomimo swojego doświadczenia i wielkiego wojska, bitwę przegrał, a rycerze Północnego Słońca zostali zmiażdżeni. Jedynymi ocalałymi pozostał Legard, który został wtrącony do lochu, oraz Dars, która nadal szuka swojego ukochanego. I to chyba tyle o najważniejszych postaciach przed samą grą. Jednak przydałoby się porozmawiać o świecie samym w sobie. Berserk, Fear and Hunger, Dark Souls. Każda z tych rzeczy to gatunek dark fantasy. Połączenie fantastyki z horrorem bądź thrillerem, gdzie cały świat znajduje się bądź zapowiada się, że będzie się znajdował w bardzo trudnym momencie. Najczęściej jest to okres przed lub w trakcie zaczęcia wojny lub jakiejś innej wielkiej tragedii, która zmieni cały świat. I tak samo dzieje się w Fear and Hunger.
Cały świat bazuje na układzie Europy, a samo Królestwo London, o którym tak wiele mowa, jest czymś na kształt Wielkiej Brytanii i Francji. I właśnie tutaj znajduje się nasz dungeon. Ale czym on tak naprawdę jest? Nagi więzień ukrzyżowany na ofiarnym posągu z wystającymi wnętrznościami? Kolejny dzień w lochu strachu i głodu. Coraz więcej żołnierzy popełnia samobójstwo każdego dnia? To oznacza więcej jedzenia dla tych, którzy pozostali. To i znacznie więcej wpisów można znaleźć w dzienniku jednego z rządzących lochem. Samo przebywanie w tym miejscu potrafiło ludziom odebrać rozum czy jakiekolwiek oznaki człowieczeństwa. Loch został zbudowany na starożytnych ruinach miasta Mahabr. Jednak dziś działa jako więzienie dla skazanych, o których świat lepiej powinien zapomnieć, oraz sekretów nie mogących ujrzeć światła dziennego. Zarazem jednak jest to miejsce ogromnych bogactw i tajemniczej wiedzy, a ich obecność dla wielu jest warta ryzykowania własnym życiem. Powiada się także, że cały loch powstał na ciele boga zwanego God of Depths, o którym powiem później, jednak wiedz, że dzięki niemu loch za każdym razem wygląda trochę inaczej. Nieważne, czy wolisz grać Emo Twinkiem, czy Sigma Brutalem, i tak każdy z nich zaczyna w tym samym miejscu, na wejściu do samego lochu. I na 99% twój pierwszy run będzie wyglądał jakoś tak. Pewnie pomyślisz sobie, no dobra, no to jak biegnę do środka zanim przybiegną te psy, no to na pewno mnie nie dopadną. Jednak nieważne co zdecydujesz, i tak trafisz do fortecy, która posiada kolejny problem w postaci ciężkiego przeciwnika z potężną trzecią nogą. Czyli ogra, który pełni w tym miejscu rolę strażnika, zabijając i gwałcąc każdą napotkaną osobę. Co? Jest to także przeciwnik z największą ilością wariantów w grze. Dlatego tak ważne jest nauczenie się strategii odcinania kończyn, by pokonać go bez otrzymywania obrażeń. Albo po prostu można ich unikać, no to też jest sposób. Oprócz nich, na tym poziomie znajduje się także pewna dziewczynka. Zamknięta w celi, która z początków może wydawać się bardzo niewinna. I najważniejsze pytanie, co tu kurwa robi dziewczynka? Jednak po uratowaniu jej zaczynamy powoli rozumieć, że nie jest ona tutaj bez powodu. I zabieramy ją ze sobą, bo być może przyda nam się w trakcie wyprawy. Błądząc po korytarzach i starając się unikać wystających gwoździ, które okazują się być najtrudniejszym przeciwnikiem w grze, bo za każdym razem kiedy w nie wejdziesz, to dostajesz infekcję i jeżeli jej szybko nie wyleczysz, no to jest generalnie GG. Po pewnym czasie natrafiamy na bibliotekę z kilkoma regałami, które po przeszukaniu dają nam najsilniejszy przedmiot w grze. Zwój. I naprawdę, bez żartów, to jest najsilniejszy item w grze. To jest dosłownie jak cheaty w GTA, w Simsach czy czymkolwiek, bo pozwalają ci zdobyć cokolwiek chcesz. Bo jeżeli tylko znasz nazwę przedmiotów, to możesz poprosić o wszystko, co ci się tylko podoba. Od leku, który uratuje ci całą drużynę, po najsilniejszą broń w grze. Albo też dla tych, którzy chcą skończyć szybciej tę grę, to do wzięcia jest książka, która teleportuje cię do ostatniej lokalizacji w grze. Co pozwala skończyć grę przeznaczoną na kilka godzin w 5 minut. Jednak, jak już wiadomo, nic z tej grze nie jest takie łatwe. Nawet zapisywanie gry czy zdobywanie przedmiotów jest zablokowane do momentu, kiedy nie wygrasz rzutu monetą. Bo szukanie zwoju, o którym mówiłem, może skończyć się niczym, bo nie trafiłeś monety, którą było trzeba. No dobra, no to jeżeli nie trafię, to po prostu nie zdobędę przedmiotu, tak? To nie jest nic wielkiego. I racja. Jednak znacznie większy problem robi się w momencie zapisywania gry, co możemy wykonywać tylko w łóżkach znajdujących się w dungeonie. I tak samo jak do ważnych przedmiotów potrzebny jest rzut monetą, to pewnie pomyślisz, że jak nie trafisz monetą, no to przecież najpewniej po prostu nie będę mógł spać i nic się nie stanie. No tak. To jest Crow Mauler, największy postrach dla początkującego gracza. Niegdyś zarządca tego więzienia o imieniu Rudimer. Teraz zmieniony w bezwzględną bestię, szukający po korytarzach ludzi na tyle odważnych, by wtargnąć do jego królestwa. Kiedy można było go nazwać jeszcze człowiekiem, zarządzał żołnierzami przebywających w tym lochu, jednak bardzo szybko zaczęli tracić zmysły i zabijać się nawzajem w celu pozyskania żywności. Jako zarządca sprawował także pieczę nad Legardem, który został tu wysłany i zamknięty w najgłębszej możliwej celi. Jako przeciwnik jest dla ciebie najniebezpieczniejszy w całej grze. Ogromna ilość zdrowia, ogromne obrażenia, a gdyby mało, to posiada także atak, który może cię zone-shotować lub wysłać kruki, które wydziebią twojej postaci oczy, czyniąc grę niemożliwą do przejścia, ponieważ ta wygląda po tym tak. I nie, to nie jest problem z filmem. Po prostu jesteś ślepy do końca gry. No dobra, no to chociaż może da się przed nim uciec.
I także jeżeli ktoś tego nie zauważył, to tak przypomina on postać z pewnej bardzo nieznanej, niszowej japońskiej gry. Takiego z piramidą na głowie. No to właśnie tym samym jest Crow Mallet. Inspirowany Pyramid Headem z Silent Hilla, czyli tak zwanym Stalker Enemy, od którego możesz uciekać ile chcesz. Ale gdy usłyszysz ten dźwięk, to wiedz, że zaraz spotkacie się ponownie. Jak widzisz, cały dungeon jest bardzo bezpiecznym i normalnym miejscem, ale spokojnie. Z każdym kolejnym piętrem będzie tylko gorzej. Idąc dalej w głąb lochu, przechodzimy przez ładnie wystrojony dziedziniec, aż do wewnętrznej hali, gdzie akurat odbywa się składanie ofiary dla boga Almera przez kapłanów, a także my możemy w tym rytuale wziąć udział, jednocześnie podwyższając relacje z tym bogiem. Ale zanim opowiem o Almerze, muszę wyjaśnić, jak bogowie podzieleni są na 3 kategorie: Old Gods, New Gods oraz Ascended Gods, do których właśnie należy Almer. Są to ludzie, którzy stali się bogami, a następnie spieli się do rangi starszych bogów różnymi sposobami. Nie za bardzo wiemy, jak im się to udało, a nadto znamy tylko 3 takich bohaterów: Almera i 2 innych, o których nie mogę powiedzieć z 2 powodów. Po pierwsze, bo to spoiler do całego filmu, a drugie, jeden z nich znajduje się w drugiej części gry, o której w tym filmie nie będę wspominał. Ale wróćmy do Almera, czyli niegdyś człowieka o bardzo długiej historii. Spłodzonego przez fałszywego boga, o którym wiemy niewiele, a później urodzonego przez Matkę Dziewicę. Podczas swojego życia wygłaszał swoją wiarę wraz z innymi 12 apostołami, za co później został aresztowany, a na koniec ukrzyżowany. Brzmi znajomo? Bo to odwołanie do Jezusa Chrystusa z Biblii, a nawet jego boski znak to krzyż. Ale wracając do jego historii. Po ukrzyżowaniu w Mahabr, czyli tym mieście, na którym później został zbudowany dungeon, dołączył do starszych bogów w niebie, a po powrocie na ziemię do pozostałych już 11 apostołów. I wraz z nimi zgładził wszystkich władców oraz nowych bogów, przywracając stare zasady świata. Rok jego urodzenia liczy się jako 0 w kalendarzu, a po ponownej śmierci jego szczątki ponoć nadal można odnaleźć gdzieś w Mahabr. I takie coś serio się dzieje, gdy użyjemy na nim nekromancji. Szatanie! O starszych bogach będę opowiadał w trakcie filmu, a nowi bogowie będą mieli jeszcze trochę czasu ekranowego później. Musicie mi zaufać, ja wiem, że to jest strasznie dużo informacji, ale to ma sens, zaufaj, zobaczysz. Wróćmy może do lochów. Na tym poziomie można znaleźć także pokoje, w których odprawia się rytuały. Jest wiele takich pokoi w lochu, jednak ten już został zajęty przez ludzką hydrę. Nie jest ona agresywna i nie będzie nas atakować, a tylko prosić o oddanie dziewczynki w jej ręce. I tak, możemy to zrobić i najpewniej spodziewać się jakiejś nagrody. Ale tutaj ci zaskoczę, bo za oddanie biednego dziecka dostajesz równo nic. Ale dobra, pomijając twoje decyzje, kto to w ogóle jest? Dowiadujemy się trochę później, jak ludzka hydra powstała ze strażników broniących więzienia. Gdy wielki mrok zaczął rozlewać się po lochu, strażnicy w panice próbowali tajemniczego rytuału, który miał połączyć ich ciała w jedno, by uciec od szaleństwa i choroby, którą wywołuje. Cały rytuał jednak się nie powiódł i każdy ze strażników połączył się ciałem, tworząc jedną wielką hydrę. Wygląd i cała koncepcja żywcem jest wzięta z mangi Junji Ito Uzumaki. Ogólnie jak sobie teraz myślę, to większość przeciwników oraz postaci jest wzięta z inspiracji innymi dziełami. I nie mówię, że to coś źle, wręcz przeciwnie. Wiele moich ulubionych gier bazuje na czymś takim, ale podoba mi się to, że dalej pozostają to bardzo oryginalne postacie z jedynie dodatkiem tej inspiracji. I muszę to teraz powiedzieć, jeżeli kiedykolwiek widziałeś Berserka, wiesz cokolwiek o Berserku, tak, to jest ona, to jest on, a to jest on. W sensie, no to niby nie są oni, ale naprawdę te podobieństwa są za duże, żeby powiedzieć, że to nie jest bazowane na tym. Na tym samym piętrze możemy także znaleźć Enkiego, jeżeli akurat nim nie gramy. Ogólnie jest to super pomysł, bo pozostałą 3 bohaterów znajduje się w innych miejscach, a po krótkiej rozmowie czasami nawet zgodzą się do ciebie dołączyć. Jednak akurat Enkiego takie rozwiązanie nie za bardzo interesuje. O, naprawdę przetrwał ktoś o zdrowych zmysłach. Czarno ubrana postać ocenia cię leniwym wzrokiem, jednak szybko nudzi się, wracając do lektury. Proszę, daj mi spokój. Nie przybyłem tutaj zawierać znajomości, a zatem nie widzę sensu, aby dalej rozmawiać. Pomimo wszystko, nadal chcesz poznać, jak ten kapłan ma na imię. Nigdy nie wiesz, czego spodziewać się w tych lochach. Nazywam się Enki. Czy to zaspokoiło twoją ciekawość? Przesadziłeś. Kapłan zamyka swoją książkę i ze złością patrzy w twoją stronę. Słuchaj, ta konwersacja nie przyniesie nam już żadnych korzyści, a więc ostrzegam cię po raz ostatni. Przeszkodzisz mi jeszcze raz, a naprawdę tego pożałujesz.
Przyszedł do tego miejsca tylko w poszukiwaniu wiedzy, a nie żeby użerać się z amatorami, którzy jedyne co mogą wnieść to spowolnić jego plany. A my, nie mając zbytnio innego wyjścia, zostawiamy go w spokoju. No i właśnie, w tym miejscu musimy podjąć decyzję, co dalej. Bo po sprawdzeniu biblioteczek możemy sprawdzić, że jedna z nich może się poruszyć, odkrywając tajemne przejście na ukryty dziedziniec, gdzie znaleźć możemy Ragnvaldira, który tak samo jak Enki nie jest zbytnio zainteresowany do dołączenia do nas, jednak daje nam wolną rękę do eksploracji tego miejsca. Zatrzymaj się. O, widzę, że dalej trzymasz się na nogach. Bardzo miło widzieć bliźniaczą duszę ciągle przy własnych zmysłach. Powiedz proszę, czy jesteś zły? Oczywiście, że nie jesteś. Masz tylko własną misję do wykonania. No cóż, tylko czas pokaże. Ludzie zrzucają swoje maski, gdy przebywają zbyt długo sami. Myślisz, że ten człowiek naprawdę zaraz o ciebie strzeli. Ten jednak zdejmuje strzałę z łuku i wyciąga rękę w twoją stronę. Mów mi, Ragnvaldur. Nie będę zabierał ci więcej czasu. Zostanę tutaj jeszcze trochę, gdybyś chciał z kimś pogadać, a potem ruszam dalej, by odnaleźć pewnego mężczyznę. Na dziedzińcu znajdują się tylko dwie ciekawe rzeczy. Jedną z nich jest polmik Almera, do którego można się pomodlić, co skutkuje polepszeniem relacji z nim. Jednak oprócz tego znajduje się też inne miejsce kultu dla bardziej aktywnego, starszego boga. Sylwian, w przeciwieństwie do Grogorofa, boga zniszczenia, destrukcji i śmierci, jest boginią płodności i życia. To właśnie ona stworzyła ludzkość na jej podobieństwo, by później sama się w niej zakochać. Chciała wiedzieć, jak my kochamy się nawzajem, jednak nie w taki sposób, jak ty sobie to wyobrażasz. Ta widziała piękno w małżeństwie dwóch, a nawet i trzech ciał, nazywanym przez nią piękną unią dusz. I tak, w grze jesteśmy w stanie wziąć ślub według obrazu Sylwian, stając się niezwykle potężną istotą. Robi się to na takim specjalnym ołtarzu, gdzie dwie osoby, żeby to ładnie powiedzieć, dokonują aktu kopulacji na ołtarzu. I właśnie dzięki temu można połączyć dwie postaci z naszej drużyny w jedną. I żeby była jasność, nie da się wziąć małżeństwa z dziewczynką i naprawdę nie wiem, kim trzeba być, żeby o tym pomyśleć. Nie jest skłonna. Co kurwa nie jest skłonna? To nam musi chcieć? Sylwian jednak bardzo szybko dowiedziała się, że jej marzenia o ludzkości się nie ziściły. W końcu nikt dobrowolnie nie chciał stać się tym. Małżeństwem, które bardziej przypominało jej własny wygląd, niż ten pasujący do zwykłych ludzi. Jednak pomimo wszystko piętno jej istnienia bardzo odbiło się na ludzkości. Były czasy, kiedy całe miasta wychodziły nago na ulicę i oddawały się przez kilka dni i nocy. Co później kończyło się wieloma załamaniami psychicznymi, a także ludźmi wiecznie uzależnionymi od seksu. A to wszystko dla uciechy bogini. I właśnie takie miejsce znajduje się na ukrytym dworze. Miejsce wyznawców Sylwian, spędzających całe dnie na grupowej orgii, tak jak ich bogini przykazała. Już dawno każdy z nich stracił zmysły i teraz chcą, żebyś to ty do nich dołączył. Jeżeli się zgodzisz, odnowisz całe zdrowie swojej drużyny kompletnie za darmo. Jednak spróbuj jeszcze raz i wtedy zostanie wywołany rzut monetą. Jeżeli wygrasz, znów odnowisz swoje zdrowie. Ale gdy przegrasz, twoja postać już nigdy nie będzie chciała przestać. I tak samo jak cała reszta osób, już nigdy się z tego nie wydostanie, kończąc całą grę. I tak sobie myślę, że to chyba jeden z lepszych złych endingów dla ciebie. Ale wróćmy do wewnętrznej hali. I schodząc w dół, drugim miejscem, w które możemy się udać, jest dół krwi, znajdujący się na drugim poziomie, który, wygląda po prostu jak dół krwi. Ściany są udekorowane stosami trupów poprzednich śmiałków, którzy starali się tak samo jak my przetrwać w tym miejscu. Sprawdzając jeden z tych stosów, możemy się zdziwić, gdyż z jednego z nich wyjdzie ktoś żywy. Można powiedzieć, że żywy, bo została z niego sama głowa. Tym czymś jest Nasrach. Wielki czarodziej, którego na ten moment nie można rekrutować. Jest on także nieśmiertelny, a gdy spróbujemy z nim walczyć, to wezwie on na nas swojego kompana, który co turę coraz bardziej się do nas zbliża, aby w końcu zgnieść nas jednym ruchem. Do Nasracha jeszcze wrócimy, ale na razie po prostu zostawmy go w spokoju. Schodząc niżej natrafiamy na poziom trzeci, przeznaczony na cele więzienne, które już dawno nie były używane. Strażnicy, którzy niegdyś z powinności pilnowali cel, już dawno zmienili się w stwory, które spotkaliśmy wcześniej. Jednak pomimo tego nie opuścili swojego posterunku. Dalej można ich spotkać patrolujących puste korytarze. W więzieniu także możemy odnaleźć Kaharę, jeżeli akurat nim nie gramy.
Został on złapany i zamknięty w zardzewiałej celi, czekając na ratunek. Hej, jest tam kto? Proszę, wyciągnij mnie stąd. Jestem Kahara, najemnik na zlecenie. Stoisz przed jego celą i decydujesz się wypuścić nieszczęśnika. Dziękuję ci. Złapał mnie jeden z tych obrzydliwych strażników i wrzucił do celi. Nadal jestem mocno osłabiony. Czy mógłbym dołączyć do ciebie na pewien czas? Zgadzasz się na jego prośbę. Jest coś bardzo przekonującego w jego głosie. No to mamy ustalone. Uwierz mi, nie pożałujesz. Kahara bez chwili namysłu dołączy do nas, dziękując za uratowanie życia. Tylko po to, by 2 minuty później okraść nas z przedmiotów i uciec w głąb dungeonu. No, w sumie czego innego można było się spodziewać od cwaniaka, który pracuje tylko na swoją kartę. Na poziomie więziennym znajduje się jeszcze dźwignia, która po użyciu odblokowuje nam windę w jeszcze głębszej części dungeonu. Korzystając z niej trafiamy do jaskiń na poziomie 4, gdzie po wyjściu z windy od razu wita nas on. No witam cię nieznajomy. Jak się miewasz w ten cudowny dzień? Co w nim takiego cudownego? Nowy dzień to nowe wyzwania, a co to za życie bez nich? Wiem, że dopiero się poznaliśmy, ale już zaczynam cię lubić. Nie odpowiadamy na jego zdanie, ale Pocket Cat nie przejmuje się i przechodzi do interesów. No cóż, nieważne. Jestem kupcem pewnego rodzaju. Z jedną niewielką, zabawną różnicą. Inni przyjmują w zapłacie srebro i złoto, a ja ludzkie dzieci. To jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w całej serii z powodu bardzo dziwnego zachowania wobec dzieci, od niekończącego drapania się ręką w kieszeni, po sprzedanie mu dziewczynki, aż do inspirowany starymi historiami o Boogiemanie. Postaci, która miała straszyć dzieci, by te słuchały się rodziców, bo inaczej ten przyjdzie i je zje. I tak samo Fear and Hunger jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedzi na jego temat. Tylko ten zamiast je zjadać, najprawdopodobniej robił im coś gorszego i zabijał. Przeszukując biblioteczki możemy natknąć się na historie o nim, napisane w bardzo podobny sposób jak te o Boogiemanie. Ale wracając, sama postać Pocket Cata nie jest jakimś wielkim i przerażającym przeciwnikiem. Wręcz przeciwnie, po rozmowie z nim można uznać go za bardzo inteligentnego gościa. Dopóki nie zobaczysz, jak ten zachowuje się, kiedy dziecko stoi obok niego. Służy on Rerowi, czyli bogu oszustw i naciągania. I bardzo chętnie powiedziałbym, kto to jest, jednak jest to jedna z głównych postaci w drugiej części gry, a w pierwszej jest tylko wspomniane. Gdy jednak zdecydujesz się nie wspierać pedofilii, to ten nie za bardzo przyjmie to do wiadomości i spróbuje jeszcze 2 razy zabrać ci dziewczynkę, która z jakiegoś powodu jest dla niego bardzo cenna. Całe jaskinie są bardzo ciemne i bez pochodni człowiekowi bardzo trudno będzie znaleźć nawet najbliższy most. A nawet jeżeli ci się to uda, to szybko spotkasz kolejnego przeciwnika. To jest Moonless, wilczyca z powierzchni oraz jedna z ulubienic całego community, która z powodu tak długiego przebywania w tym miejscu zmieniła się nie do poznania, tak samo jak strażnicy, którzy stali się ogrami. Nie jest ona ciężkim przeciwnikiem, ale chciałem wspomnieć o niej, ponieważ jest jedną z 2 postaci w grze, którą można zrekrutować podczas walki. Po zaoferowaniu jej kawałka zgniłego mięsa, którego w tym momencie gry będziemy mieli pod dostatek, ta może dołączyć do naszej drużyny. Idąc głębiej w stronę ciemności trafimy do kopalni, którą niegdyś wykorzystywano jako pracę przymusową dla więźniów przetrzymywanych w lochach. Teraz jest to miejsce pełne zapadających się korytarzy, duchów, których nie da się pokonać oraz kanibali, do których możemy dołączyć. Samo wejście do kopalni zaczyna się normalnie. Oczywiście do momentu, kiedy nie usłyszymy tego dźwięku. Który bardzo lubi odwiedzać to miejsce. Oprócz wielu przeciwników, których powinno się unikać, w kopalni nie ma zbyt wiele do odkrycia. Jednak jest jeden przeciwnik, który by nas bardzo interesował. O nazwie Yellow Mage. Oprócz tego, że najlepszą strategią walki przeciwko niemu jest odcięcie nóg, to także posiada Eclipse Talisman. Przedmiot, z którym możemy wrócić do czarodzieja Nazrach w dole krwi i po długiej wymianie zdań w końcu zrekrutować go do naszej drużyny.
a Nazrach oprócz bycia wielkim czarodziejem darzy nowych i starych bogów wielką nienawiścią. Za powielanie cyklu, który sprowadza zwykłych ludzi na drogę cierpienia bez żadnego pomysłu, co można by było z tym zrobić. I naprawdę nie wiecie, jak ten człowiek nienawidzi innych. Ma tyle linii dialogowych wyzywających każdego w grze, że cały ten skrypt by ich nie pomieścił. A patrząc na długość tego filmu możesz stwierdzić, że to całkiem dużo. Ale wracając, po rozmowie i pokazaniu mu Eclipse Talizmanu, z wielką chęcią dołączę do ciebie, aby obalić rządy nowych bogów, o których już niedługo, i zatrzymać ten wieloletni cykl. Ale wracając do kopalni. Wewnątrz niej znajduje się także niewielka wioska mieszkańców jaskini. Ci niby są ludźmi, ale nie do końca wiadomo, jak ich określić. Mieszkają tutaj od czasów, gdy powstał dungeon i wstrzymują się od wychodzenia na zewnątrz, co widać przez ich niebieską skórę i nieufność do każdego, kto się zbliży do tego miejsca. Coś, czego nie wiedziała Darts, która przerywając ich rytuał, chciała tylko ich nauczyć lekcji o swoim bogu Almerze, co w wiosce pełnej dzikusów wyznających boga głębin nie było zbyt dobrym pomysłem. Możemy jej pomóc, albo zostawić ją na śmierć. Jednak nie polecałbym robić tego drugiego z powodu, jak silną postacią jest. Dzięki ci, Boże, a tobie stokrotnie bardziej. Bez twojej pomocy byłabym już dawno martwa. Przepraszam cię, gdzie moje maniery? Mam na imię Dars, z rycerzy północnego słońca. Zeszłam tak głęboko, szukając mojego dowódcy, Legarda. Może słyszałeś o nim? Widzisz, jak ważny dla niej jest ten mężczyzna. Opowiadając o nim, zapomina o całym świecie, mogąc mówić bez końca. Och, przepraszam, rozgadałam się. Czy miałbyś coś przeciwko, gdybym do ciebie dołączyła? Sprowadził ją tu trop jej ukochanego Legarda, a dokładniej chodzi o Relict Cube of Deaths, znajdujący się w jednej z tych chat. Zabierając go, cała wioska nas od razu zaatakuje, jeżeli wcześniej oczywiście nie uwolniliśmy Dars. A sama ta kostka będzie bardzo ważna lada moment, kiedy już dojdziemy do naszego celu. Jednak może się zdarzyć, że cała wioska będzie już martwa, kiedy tu przyjdziemy, ponieważ w każdym pojedynczym podejściu istnieje 10% szans, że zanim tu trafimy, Munnesgard wybije wszystkich za nas. Co też ciekawe, w pobliżu wioski znajduje się także Bóg Głębin, do którego modlą się wszyscy jej mieszkańcy. Wiemy jednak o nim najmniej, z powodu tego, jak został zapomniany przez ludzkość. Ragnvald opowiada, że jest czczony tylko przez porzuconych i zapomnianych, a sama jego idea opowiada o wstręcie i zbliżającej się ciemności. Jego postać jest silnie powiązana ze wszystkimi robakami i insektami, które czczą go jako swojego przywódcę. Co też ciekawe, w starszych wersjach gry można było złożyć mu ofiarę, co przetasowywało układ całego dungeona. Jednak to zostało finalnie porzucone. I tak, to chyba by było na tyle. Tak jak mówię, wiadomo o nim najmniej, jednak odegra jeszcze swoją rolę dalej. A inspiracją do jego wyglądu było to zdjęcie z zatopionego statku USS Saratoga i dziurą zrobioną w kadłubie. Na ten moment odmawia nam wejścia do ukrytych głębin, a nam nie pozostaje nic innego, jak ruszać dalej po linie w dół szybu. Na jego samym dole znajdujemy kanibali wierzących w ostatniego starszego boga w tym materiale, Grogorota, pragnącego, by to w jego imieniu dokonywać destrukcji i zabójstw. Jednak one nie są postrzegane jako coś złego, a bardziej jako naturalnego, jako cykl, który musi się odbyć. Grogorot nosi skórę mężczyzn i kobiet, chcąc wyglądać na kogoś zaufanego pośród ludzi, których spotyka. Jako jeden z niewielu, ten jest ciekawy ludzkiego świata i chce go poznać. Wielu wyznawców do dziś składa mu ofiary, by zwrócić jego uwagę i posiąść wielką moc. Nie uważa się go jako coś złego, po prostu robi to, co ma robić. Inaczej na świecie istniałoby przeludnienie, zwłaszcza kiedy już znamy boginię Sylwian. Bez niego na świecie zaszłyby wielkie wahania balansu, którego nie dałoby się już później przywrócić. Właśnie jego wyznawcami są kanibale, noszące wilcze maski i zjadający swoich nadal żywych braci tak, jakby byli w transie. I tak samo jak z wierzącymi w Sylwian królikami, pierwszy raz uchodzi nam bez konsekwencji. Dołączając do rytuału, nasycamy się i rozchodzimy jak gdyby nigdy nic. Jednak każda następna próba dołączenia kończy się rzutem monetą. Jeżeli go przegramy, dołączamy do rytuału i zakończymy grę na zawsze. Idąc dalej tunelami, w końcu wchodzimy do znanych nam korytarzy, trafiając na ostatni na ten moment poziom – katakumby. To ostatnia prosta do celi Legarda, naszego ostatecznego celu. Ostatnia ścieżka, której bronią dosłownie najbardziej niebezpieczni przeciwnicy, na czele z... Jeżeli nie pokonaliśmy go do tego momentu, to teraz musimy się z nim uporać. Co brzmi dużo łatwiej niż jest w praktyce.
I oczywiście da się go zabić, jednak jest to bardzo trudne i wymaga całej drużyny, a i tak pewnie któraś z postaci zginie. Jednak zabicie go daje także dostęp do jednej z najsilniejszych broni w grze, miasmy, której nieodpowiednie użycie może doprowadzić do masakry całej drużyny. I to właśnie jego notatki znajdujemy w trakcie gry, opowiadające co działo się w tym miejscu, kiedy jeszcze był człowiekiem. Jednak w końcu, po tak ciężkiej walce, naszym oczom odsłania się cela, tego, po którego tu przyszliśmy. To już ostatnia prosta. Nasza tułaczka w końcu się zakończy i będziemy mogli nareszcie wyłączyć tę grę. Wchodzimy do celi Legarda i gdy już mamy go ratować, spóźniliśmy się. Legard nie żyje, a nasza misja zakończyła się porażką. Każda osoba w naszej drużynie pada na kolana. Tyle godzin potu, trudu i krwi wylane tak naprawdę po nic. Dars płacze nad swoim ukochanym. Kahara klnie los, bo zawiódł tak ważnej dla niego misji. Nawet dziewczynka, która przez całość podróży nie powiedziała ani słowa, teraz urania łzę nad ciałem legendy. A nam nie pozostało nic innego, jak wrócić na powierzchnię i przekazać każdej osobie, jak bohater, który niegdyś miał poprowadzić ludzkość w lepszą erę, odszedł w czeluściach lochu, utopiony we własnej krwi. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobał. I tak by było, gdyby to był naprawdę koniec. Specjalnie od samego początku nie wspomniałem o pewnej ukrytej mechanice, która wchodzi w ruch od pierwszego postawionego kroku w lochu. Ta mechanika to odliczanie czasu do śmierci Legarda, która nastąpi za 30 minut od pierwszej sekundy w grze. Jeśli nie zdążymy, znajdziemy go martwego. Jednak jeżeli uda nam się dotrzeć do niego przed tym czasem, znajdziemy go całego i zdrowego. I tak, dobrze myślisz. Trzeba przejść przez te wszystkie lokacje, o których była mowa, bądź znaleźć ukryte przejścia, których jest pełno w lochach. Ponieważ dzięki nim jesteśmy w stanie ominąć nawet połowę mapy i dostać się do Legarda w niecałe 5 minut. A gdy to się stanie, odnajdziemy go żywego. Co? Kim jesteś? Czy pamiętasz, jak się nazywasz? Tak, nie pamiętam nic poza imieniem. To musi być amnezja albo trauma. Natomiast jestem pewien jednego. Nie zamierzam zostać tu ani minuty dłużej. Jestem całkiem wycieńczony. Czy mógłbym dołączyć do ciebie? Ten człowiek jest twoim głównym zadaniem. Jakbyś mógł mu odmówić? Dziękuję. I nigdy ci tego nie zapomnę. Każda z postaci reaguje inaczej na spotkanie tak ważnej pod każdym względem osoby. Dars płacze ze szczęścia, bo jej ukochany naprawdę żyje. Kahara czuje ulgę, ponieważ jego zadanie naprawdę może się udać. A Ragnvaldir zaciska pięści, starając powstrzymać się i nie rozerwać go na strzępy. Niestety Legard nie pamięta za wiele oprócz własnego imienia, zrzucając wszystko na traumę spowodowaną torturami i innymi drastycznymi wydarzeniami, jakich tu doznał. Pomimo wszystko Legard od razu dołącza do naszej drużyny i możemy w końcu zabrać się z nim na powierzchnię. I kiedy już mamy opuszczać to miejsce, widzisz jak Legard co chwilę odwraca się, spoglądając w ciemność. W tej ciemności coś jest. Właśnie dlatego tutaj przybyłem. Pytasz z ciekawości, dlaczego tutaj trafił. Starożytne miasto. Muszę się tam dostać. Nie wiem, jak ci to wytłumaczyć. Po prostu tak czuję. Właśnie w tym momencie mamy bardzo ważną decyzję do podjęcia. Jak możesz pamiętać, Legard był wręcz obsesyjnie skupiony na szukaniu reliktów. A tak się składa, że pod lochem znajduje się starożytne miasto, nieodwiedzane od lat. I właśnie tutaj musisz podjąć decyzję. Wolisz ratować siebie i swoje życie, wiedząc, że twoja misja w pewnym sensie zakończyła się sukcesem, czy pójść dalej z legendarnym wojownikiem w głąb jeszcze bardziej przerażających czeluści tego miejsca. Pierwsza opcja pozwala nam wyjść na zewnątrz wraz z Legardem, który raz za razem spogląda za siebie, tak jakby chciał wrócić jeszcze głębiej. A przy samym wyjściu, kiedy brakuje nam już jednego kroku, aby opuścić to przeklęte miejsce, zatrzyma nas i zostawi, jeżeli nie będziemy chcieli wrócić dalej do lochu, doprowadzając nas do najgorszego endingu, pokazującego, że nigdy tak naprawdę z tego miejsca nie uciekliśmy, a jedynie straciliśmy zmysły, zostając na zawsze w środku. Ale co gdyby podjąć inną decyzję i wraz z Legardem wyruszyć w jeszcze głębszą ciemność?
Razem udajemy się w stronę zamkniętej bramy i używając artefaktu, o którym mówiłem wcześniej, otwieramy miejsce, które wiele wieków temu zostało na zawsze zamknięte, by już nikt nigdy nie odkrył jego sekretów, które niestety teraz otwiera się przed 3 nieszczęśnikami i jednym szaleńcem okłamującym nas wszystkich. Jednak przed samym Mahabr znajduje się miejsce zwane grobowcem bogów, przeznaczone dla wszystkich wyniesionych, którzy skończyli własne życie. Krypty pełne sarkofagów, zagadek i pułapek, czyhających na niczego nie spodziewających się śmiertelników, a także miejsce spoczynku Almera, jednego z wyniesionych bogów, o których wspomniałem wcześniej. Jednak on już nie interesuje nas tak bardzo jak to miasto znajdujące się tuż za rogiem. Ruszając długim deptakiem trafiamy do starożytnych ruin, a pierwszą rzeczą jaką słyszymy jest pewien charakterystyczny stukot znany z samego początku gry. Jednak teraz o wiele bardziej cichy i stłumiony, pokazując jak daleko zapuściliśmy się w miejsca, które dawno nie jest już bezpieczne. Samo Mahabr zostało już dawno opuszczone, a jego złoty wiek zakończył się w ciszy. Teraz jest jedynie zamieszkałe przez stwory nie z tego świata. Przeczesując ulice w poszukiwaniu nieszczęśników takich jak my, którzy chcieli znaleźć w tym miejscu złoto lub tajemną wiedzę, jeden z nich okazuje się być przyjazny na ten moment. Jednak nie pozwala nam przejść dalej, dopóki nie udowodnimy własnej wartości, poprzez zabicie każdego z nowych bogów, których można znaleźć w tym mieście. Ten dopiero wtedy da nam dostęp, by porozmawiać z najpotężniejszym z nich, François. A teraz jest idealny moment, żeby opowiedzieć ostatnią kategorię bogów, New Gods, czyli ludzie, którzy zostali bogami poprzez zdobycie tronów w niebostąpienia w starożytnym mieście Mahabr. Jest ich całkiem sporo, jednak nas będzie interesować tylko 4, z czego każdy z nich jest odbiciem naszych głównych bohaterów wchodzących do dungeona. I tutaj zamierzam ich lekko opisać. Pierwszą z nich jest Nirvan, urodzona z bezkresną duszą, tak samo jak Kahara. Wierzyła, jak ludzkość mogłaby osiągnąć wszystko, tylko poprzez wytrwałość i wysiłek. Jednak widząc koniec swojego życia, chciała desperacko utrzymać swoją boską pozycję nawet po jej śmierci. Szukając sposobu, trafiła na mężczyznę, Legard, który według niej miał być rozwiązaniem tego problemu. Zaszła z nim w ciążę i urodziła dziecko, które właśnie miało być tym rozwiązaniem. Dziecko, które skończyło w inny sposób niż ta sobie to wyobrażała. Jednak o tym trochę później. Drugim z bogów jest François, urodzony z duszą dominacji. Tak samo jak Dars, przewodziło nim jedno zadanie. Bycie tym najlepszym ze wszystkich. Został znienawidzony przez wszystkich nowych bogów, ponieważ osiadł obok sali w niebostąpienia i blokował innym osobom zaszczytu zostania bogiem. Był okropną istotą, jednak jego decyzje dały konkretne skutki. Podczas jego rządów na tronie nie zasiadł żaden inny człowiek, co później okaże się być bardzo dobrą decyzją. Potrafił także zmieniać swoje ciało w złoto, bardzo prawdopodobne przez okres, jak długo przebywał w świątyni wypełnionej ze złota. W przyszłości jednak jego rządy zakończy pewna drużyna, w końcu resetując cykl, który François blokował. Przedostatnim nowym bogiem jest Valtair, urodzony z duszą oświecenia tak samo jak Enki. I tak samo jak on, całe swoje życie poświęcił na zgłębianiu wiedzy. Chciał zatrzeć granice pomiędzy starymi i nowymi bogami. Jednak podczas swojego życia dowiedział się, czym tak naprawdę jest cykl, o którym tyle osób mówiło. Ludzkość nigdy nie osiągnie czegoś więcej niż zostanie nowym bogiem. Jesteśmy skazani na śmierć w ciszy lub bezsensowną walkę o niebowstąpienie, które nigdy nie pozostanie niczym więcej. A tak z innej strony to Valtair został oskarżony o pedofilię przez jednego ze swoich kompanów. Ostatnim z nowych bogów jest Ron, urodzony z duszą udręczonego, tak samo jak Ragnvaldir. Na jego temat wiemy tyle, że był poetą, który wyznawał, że prawdziwą sztuką jest cierpienie i ból. Dlatego po zostaniu bogiem przybrał obraz człowieka bez skóry, a resztę swojego życia spędził na samobiczowaniu, nadal nie przestając tworzyć własnej sztuki. I to chyba wszyscy z nich. Teraz możemy powrócić do Mahabr. Problem jednak leży w tym, że żadnego z nowych bogów nie ma w mieście, a my jakimś sposobem musimy dostać ich duszę. Jednak co gdyby istniał sposób na przywrócenie temu miejscu dawnej świetności? Używając Cube of Depths na specjalnym ołtarzu, jesteśmy w stanie przenieść się w czasie do Mahabr z przeszłości, pełnego życia i prawdziwego światła. Sam powrót do przeszłości pozwala nam zmienić decyzje, które wydarzą się później. Dla przykładu w teraźniejszości możemy spotkać jednego z nowych bogów, François, proszącego każdego nowo spotkanego człowieka o powrót w przeszłość i zabicie go, wiedząc jak jego decyzja o zostaniu bogiem była jedynie oszustwem. Ale o tym trochę później. Ponieważ najpierw musimy odnaleźć pewną wieżę z jedynym łóżkiem w grze, które nie wymaga rzutu monetą do zapisu. Jednak po jego użyciu zostajemy cofnięci do kompletnie innego czasu.
a dokładniej do przeszłości naszych bohaterów. To właśnie tutaj dowiadujemy się historii naszych postaci. Tego, jak Enki doświadczył wizji o Legardzie i przepowiedzianym złotym wieku ludzkości. Jak Kahara obiecał zająć się ciężarną Celestią i zapewnić byt jej i dziecku. A także w trakcie snu możemy znaleźć znajomego nam towarzysza. Ostatnia z wizji zaczyna się od ataku na wioskę Ragnvaldra. Do właśnie tego dnia przysiągł pomścić wszystkich i własnoręcznie zabić Legarda. Jednak przed samym końcem snu spotykamy go pod szopą, gdzie musiało zdarzyć się coś tak haniebnego, że nawet sam Ragnvald pada na kolana. A my, żeby zakończyć ten sen, wchodzimy do środka. A tam znajdujemy tylko biedną staruszkę. I to tyle? No bo przecież co by mogło być w niej tak straszne? No tak. To jest właśnie skin Grani. Demon istniejący tylko w snach, przybierający przeróżne postaci. Pochodzi z folkloru Oldegardu, gdzie najpewniej wyśnił go Ragnvald. A teraz my musimy sobie jakoś z nim poradzić. Jako boss trzeba go pokonać bardzo szybko. Inaczej wyrwie i zacznie nosić twarz innej postaci, zabijając ją na miejscu. Po pokonaniu jej ujawi nam się wizja z przeszłości Legarda, gdzie pytany przez Dars, dlaczego tutaj w ogóle przybyli, w swojej odpowiedzi Legard ukaże nam stan swojej obsesji, mówiąc o odzyskaniu pewnej rzeczy mu obiecanej i jak obecnie zostało mu poprowadzić ludzkość w lepsze czasy. Nie interesuje mnie żadna przepowiednia. Dokonam tego nieważne, czy tak było zapisane, czy nie. Czuję, jak blisko jestem. Jednak nie wiem, czy to odpowiednia droga. Ale, Legardzie, ludzie naprawdę wierzą w przepowiednie o tobie. Zjednałeś tyle krain pod swoją banderą, jesteś już tak blisko. Ludzie już cię kochają, a co dopiero, gdy zostaniesz władcą? Legard jednak nie odpowiada, wyglądając na zamyślonego. Historia już pokazała, jak porządek i cnota nie trwają wiecznie. Potrzebuję czegoś trwałego, coś, co wzniesie mnie ponad wszystkich. Zapomniałam cię spytać, dlaczego jesteśmy tutaj, na północy? Ta kampania może źle wpłynąć na twoją reputację. Wiem, jednak ma swój cel. Wszystko jest kolejnym krokiem w wielkim planie. A teraz muszę odzyskać coś, co do mnie należy. Przed zakończeniem snu pojawi się przed nami bogini Nilvan, prosząc nas o przysługę, zarazem spoglądając na dziewczynkę za nami. Tutaj właśnie okazuje się, że to ona jest jej matką, a my, wynosząc wnioski z wizji Legarda, domyślamy się, że to on jest ojcem. Sama dziewczynka miała stać się bogiem, potrafiącym rywalizować ze starymi bogami. To ona ma stać się najsilniejszą z nich. I właśnie to jest ostatnią prośbą Nilvan. Wie, że jej czasy dobiegają końca, dlatego chce podarować ludzkości swój ostatni dar. Prawdziwego Boga, silnego na tyle, by mógł uratować ludzkość przed wielką ciemnością. Zgadzamy się na to, a Nilvan mówi nam, abyśmy zabrali dziewczynkę jak najgłębiej, do samego serca, tam, gdzie powinna się narodzić. Swym ostatnim tchem Nilvan oddaje nam swoją duszę, a sen nareszcie dobiega końca. Samo serce ciemności znajdziemy wewnątrz Boga Głębin. Jednak ten dobrowolnie nas nie wpuści, więc pozostaje nam tylko jedno wyjście. Zmusić go do tego. W tym celu musimy znaleźć 3 fioletowe organy znajdujące się w całym dungeonie. Po przycięciu każdego z nich, Bóg Głębin otworzy przejście, dając nam zejść jeszcze dalej. Jednak w tym jest jeden problem. Ostatni z organów znajduje się wewnątrz głównego pałacu, co sprowadza nas do zabicia wszystkich nowych bogów. Nilvan mamy już z głowy, ponieważ sama oddała nam swoją duszę. A François także znajduje się w pałacu, czyli na liście pozostała nam jeszcze ta dwójka. Valtail oraz Rom, których musimy znaleźć w przeszłości. Pierwszego z duszą oświeconego znajdziemy w bibliotece Mahabr. Przez całe swoje życie oddawał się nauce i ciągłemu poszerzaniu wiedzy. Chciał nauczyć się więcej na temat sztucznego życia, co poprzednio udało mu się wraz ze stworzeniem Lord of Flies.
Stwora stworzonego w pełni z materii organicznej, którego także możemy odnaleźć w lochu. Valtej po stworzeniu go po tym wielkim przełomie jednak zmienił swoje podejście na bardziej mechaniczne stworzenia, co zaowocowało stworzeniem Uterus. Mechanicznych, manekinopodobnych robotów z elementami organicznymi, jednak istnieją bez własnej duszy czy woli. Występują wraz z embrionem, który po wykryciu zagrożenia opuszcza ciało i sam zaczyna z nami walczyć. I co znów ciekawe, jego wygląd bardzo przypomina postać z okładki Nirwany o tytule In Utero. Ale wracając do Valtira, który, jak już możecie się domyśleć, nie był zbyt normalnym człowiekiem. A po rozwiązaniu jego zagadki możemy znaleźć go w ukrytej bibliotece. Ten na nasz widok rzuca się w dół, a my schodząc za nim po drabinach spotykamy jego prawdziwą formę. Valtej jest bardzo ciężkim bossem. Jego obydwie półkule mózgu potrafią atakami odciąć nasze kończyny, a ogromna ilość zdrowia jeszcze bardziej wszystko utrudnia. Oczywiście, jeżeli niczego się nie nauczyłeś, bo na każdego przeciwnika w grze jest jakiś sposób. Po próbie rozmowy z nim zada nam pytanie, a jeżeli my odpowiemy na nie dobrze, ten sam sobie zada obrażenia. O wiele bardziej ułatwiając nam walkę i sprawiając, że ta cała zamienia się w wielki quiz. Po pokonaniu go dostajemy jego duszę i wreszcie możemy udać się na poszukiwanie ostatniej z nich. Ruszając w stronę miejsca przebywania Rona, zostajemy zaskoczeni przez jednego z najbardziej obrzydliwych przeciwników w grze. I tu chyba klip powie sam za siebie. Aby odzyskać dziewczynkę, będziemy musieli zmierzyć się z kolejnym pedofilem zwanym Harvestmanem. Przeciwnikiem o najdziwniejszym movemencie w grze, ponieważ przez pierwszą turę nie robi nic oprócz głaskania nas i uśmiechania się, by w następnej turze zrobić to. Autor gry Miro podzielił się także historią, że design do Harvestmana powstał przy tworzeniu okładki do epki jego ziomka, przyznając, że brał wielką inspirację z albumu Kurta Cobaina. Po udanej walce odzyskujemy dziewczynkę i możemy wrócić do poszukiwania drugiej duszy. By zdobyć udręczoną duszę, trzeba się jednak trochę napracować, ponieważ Ron nie przyjdzie do nas tak po prostu. Ten zareaguje dopiero kiedy wyczuje ogromne cierpienie w jego pobliżu. Więc by go wezwać, wymagane jest poświęcenie jednej z osób na maszynie tortur. Jednak co gdyby istniała inna opcja? Cofając się do teraźniejszości, możemy znaleźć podziemne laboratorium Valtejla. Właśnie tutaj eksperymentował ze sztucznym życiem, by wytwarzać kopie ludzi. I tak samo jak on, możemy z tego skorzystać i stworzyć kopię samego siebie. Po udanym eksperymencie nasza kreacja będzie za nami podążać aż do miejsca tortur, gdzie my poświęcimy go zamiast kogoś z naszej drużyny. W odróżnieniu od Valtejla, Ron ma dwie fazy. Pierwsza, gdy walczysz z nim jak normalny przeciwnik, a po porażce z sobą ten ucieka, by spróbować jeszcze raz przed samym wyjściem, gdzie przybiera inną formę. A sama walka jest bardzo podobna do tej ostatniej z Silent Hilla 4, z ogromnym kołem, które musimy zatrzymywać atakami, by mieć dostęp do Rona. Wreszcie, po pokonaniu go dostajemy duszę i w końcu możemy zmierzyć się z ostatnim, najsilniejszym ze wszystkich, François. W teraźniejszości zbliżamy się do wejścia świątyni, gdzie ponownie czeka na nas znajoma twarz. Tym razem bardzo zdeterminowany, by ubić targu. Czy nam się to podoba, czy nie? Cóż za nieoczekiwany zwrot wydarzeń, nieprawdaż? Spotykamy się w coraz dziwniejszych okolicznościach. O, i dalej masz tę wspaniałą dziewczynkę ze sobą. Jaki fajne dziecko, ty. Czy nie chciałbyś może przemyśleć mojej propozycji? Dziewczynka za jeden z tych wspaniałych przedmiotów. Nie możesz się na to zgodzić. Widzisz, jak bardzo pobudzony jest Pocket Cat na sam jej widok. Nie? Nie? Przecież znasz ją tylko niecałe kilka godzin, a teraz odmawiasz mi tej przyjemności? Pytam po raz ostatni. Czy oddasz mi to dziecko? Po raz kolejny odmawiasz. Jednak nie wiesz, jak zareaguje Pocket Cat, ale na wszelki wypadek już przygotowujesz się do walki. Nie. Nie. Panie, co mam robić? On powiedział nie. My jednak nie obawiamy się. Pokonaliśmy o wiele straszniejsze istoty niż on. I gdy już mamy szykować się do walki, ten nagle rezygnuje. Myślałem, że tak wiele nas łączy, a ty łamiesz mi serce. No cóż, to ja po prostu pójdę w inną stronę.
A może jednak gdybyś... Nie. Niektóre rzeczy powinny zostać niedopowiedziane. Mówiąc, jak wielki żal do nas czuje, ostatecznie odchodzi w innym kierunku. Oddając duszę posągowi, możemy nareszcie wejść do środka świątyni, wykonanej prawie całkowicie ze złota. Ta jednak na pewno widziała lepsze dni, tak samo jak jej władca. Posiadający dominującą duszę François, pomimo tylu lat, nadal żyje. Siedzi obok psów, znanych nam już z początku gry. Bóg pełen żalu i smutku. Kompletne przeciwieństwo tego, czym tak naprawdę miał się stać. Kiedyś dominator swoich czasów, nie pozwalający nikomu zostać Bogiem, który jedyne czego od nas chce, to zakończyć jego żywot. Witaj, wojowniku. Twoja obecność oznaczać może tylko jedno. Zaczął się kolejny cykl, prawda? Co za bezsens, ty i ja. Jesteśmy tylko pionkami w tym wielkim świecie. Starzec patrzy na ciebie z nadzieją w oczach. Proszę cię, weź ten klucz. Wróć do czasów, kiedy byłem kimś więcej niż starym dziadem i powstrzymaj mnie. Nie chcę tak dalej żyć. Gdy już masz odchodzić, starzec mówi coś do ciebie, nie podnosząc wzroku. Dawno temu byłem bardzo zadufany w sobie. Wykorzystaj to. Prosi, byśmy wrócili do przeszłości i pokonali go w tamtych czasach. Boskość była kłamstwem. Miała dać mu odkupienie, a jedynie przyniosła ogromne brzemię i sufit, którego prawie nikomu nie udało się przebić. Zgadzamy się zakończyć jego życie z przeszłości. Jednak przed tym zostaje nam ostatnia rzecz do zrobienia. Trzeci, ostatni organ Boga Głębin, który po przecięciu w końcu otwiera swoje usta, umożliwiając nam wejście. Jednak zanim udamy się w kompletną ciemność, zostaje nam do wykonania jeszcze przysługa. Wracając do przeszłości, znajdujemy François w dawnej chwale. Ten siedzi dumnie na tronie, czekając na śmiałków, którzy będą w stanie rzucić mu wyzwanie. A więc, nareszcie tu jesteś. Naprawdę myślisz, że jesteś w stanie pokonać mnie? Ty kretynie, jeszcze się przekonamy. Nie bez powodu tyle lat później nadal jest niepokonany. Posługuje się magią piromancji, jak i wielkim złotym mieczem, który bez większego problemu jest w stanie uciąć kończyny. Jednak jego największym słabym punktem jest ogromne ego. Powyzywaj go trochę, powiedz, że jesteś lepszy, a ten będzie zbyt zajęty udowadnianiem swojej wielkości, by zrobić cokolwiek innego niż tylko gadać. Jednak gdy poczuje, że zaczyna przegrywać, ukaże swoją prawdziwą formę. François posiada umiejętność przekształcania samego siebie w złoto. Nie wiadomo dlaczego, ale możemy się domyślać, że to z powodu tak długoletniego przebywania na tronie wyniesienia. Po zmianie postaci zaczyna wypluwać ze wszystkich płynne złoto oraz dalej używa magii piromancji. Po pokonaniu pozostaje w swojej złotej formie i odchodzi na zawsze, spełniając swoje życzenie z przyszłości i zostawiając nam tron wyniesienia. Teraz oczywiście możemy dostąpić zaszczytu i na nim usiąść, najprawdopodobniej zostając nowym Bogiem. Jednak my nie po to tutaj przyszliśmy. Naszym celem jest dotrzymanie ostatniej obietnicy Nilvan, aby to właśnie dziewczynka stała się ostatecznym Bogiem. Jej matka tak bardzo wierzy w nią aż do teraz, zwłaszcza kiedy widzieliśmy, co stało się ze wszystkimi nowymi bogami. Dlatego my decydujemy się zostawić tron wyniesienia dla kogoś innego i znaleźć lepsze rozwiązanie. Zamiast tego my zawracamy i przechodzimy całą drogę do wioski, którą odkryliśmy jakiś czas temu. Wszystko to, by odwiedzić Boga Głębin, który w końcu, po zniszczeniu ostatniego organu, otworzył się i pozwala nam zejść jeszcze niżej. Po zejściu na dół wrota zamykają się ponownie, a my, nie mając innego wyjścia, ruszamy dalej w głąb jednej z najbardziej frustrujących, najtrudniejszych i przerażających lokacji w grze. Pełnej pułapek, jeszcze bardziej przerażających potworów oraz widoków, które chcielibyśmy wymazać z pamięci. Właśnie w tym miejscu znajduje się prawdziwe serce ciemności. Tutaj ta podróż wreszcie się zakończy, pełna poświęceń, bólu, krwi i łez. Nilvan chciała, by jej dziecko czyniło dobro dla ludzkości, coś czego ona jako nowy Bóg nie mogła uczynić. Miała stać się nowym, wyniesionym Bogiem obok Almera, dając ludzkości nowe, lepsze czasy. A teraz my będziemy pierwszymi świadkami ich narodzin.
Dziewczynka na początku przewraca się z bólu, a my staramy się jej pomóc, skracając jej cierpienie. Jednak to nic nie daje. Nasze ataki nic nie zmieniają, a sama postać zaczyna emitować coraz większy strach, przyjmując kształt kobiety bardzo podobnej do Wenus z Mino, ale z elementami, których nie powinno być. Jakby próbowała imitować ludzką formę. Walcząc dalej, widzimy jej kolejne transformacje. W coś, co ciężko już nazwać człowiekiem. Dziewczynka wybiera kompletnie inną drogę. Jej przedostatnia transformacja pokazuje, jak bardzo odrzuciła wszystko, co łączyło ją z człowieczeństwem, a zarazem zapraszała w swoje objęcia, stając się Bogiem, pozostawiając nam schody do jej wnętrza. Jednak to nadal nie jest jej ostatnia forma. Nilvan chciała, by jej dziecko stało się promieniem światła w tych strasznych czasach. Jednak dziewczynka była tylko czystym naczyniem, a jedyne, czego doświadczyła, to pełne mroku życie, w którym istniał tylko strach i głód. Niestety istota zrodzona w takich czeluściach, nie znająca niczego więcej, nie odda nawet małego światełka nadziei. Przed nami stoi nowy Bóg, nie ucieleśnienie żadnej duszy, tylko czysta forma strachu i głodu. Nie jest to jej wina, czym się stała. Po prostu to było wszystko, co życie mogło jej zaoferować. Nie uważa nas za wrogów, chociaż my możemy tak sądzić, desperacko walcząc o swoje życie, z myślą, że i tak to nic nie da. Nadeszły nowe czasy, tak jak obiecała Nilvan, ale nie takie, jakie sobie wyobrażała. Czasy pełne głodu i strachu, pomimo tego jak brzmią, na pewno poprowadzą ludzkość do nowego, lepszego wieku. Przecież to właśnie te dwie rzeczy zawsze napędzały nasz gatunek do zmian. Dlaczego się opierasz? Musiałeś chociaż raz o tym pomyśleć. Myśl, że zaszedłeś zbyt głęboko, że będzie to podróż w jedną stronę. Więc po co walczyć z nieuniknionym? Czemu tego nie przyjąć? Połóż się i odpocznij. W ciemności jest piękno. Ujmij ją, by zapoczątkować coś nowego. Nigdy nie uciekłeś z lochu strachu i głodu. Nasze czyny nigdy nie zostaną uznane przez świat, jednak były kluczowe do jego zmiany. Były świadkiem narodzin nowego Boga, na tyle silnego, by rywalizować ze starymi, oraz rozpoczęcia okrutnego wieku, gdzie strach zmotywuje ludzi do zmian na lepsze. Patrząc na cały rozwój, jaki dokona się dzięki Bogu strachu i głodu, jego obecność będzie kołem napędowym dla dalszego rozwoju ludzkości. Jednak co gdyby nasza podróż nie musiała zakończyć się w taki sposób? Na razie poznaliśmy tylko zakończenie E oraz A, ale czy to są jedyne? A jeżeli nie, to przydałoby się poznać, jak wygląda reszta, prawda? W całej grze jest 10 zakończeń, 4 zakończenia S oraz 6 ponumerowanych od literki A do E. Jedno z nich jest bardzo podobne do zakończenia z dziewczynką, które przed chwilą otrzymaliśmy. Musimy zrobić to samo co ostatnio. Przeciąć wszystkie organy Boga Głębin i wejść do samego serca ciemności. Z jedną niewielką różnicą. Nie może być z nami dziecka, bo inaczej mielibyśmy powtórkę z endingu A. Po spełnieniu tych wszystkich wymagań z serca ciemności wyłoni się dla nas coś innego. Przed nami staje Grogorow, jednak nie w swojej pełnej boskiej formie, ponieważ ten to tylko jego pozostałość. Prawdziwy Bóg zniszczenia zdystansował się od świata śmiertelników, a co poczynił dalej, dowiemy się dopiero w drugiej części. Walka z nim jest całkiem ciężka, z powodu klątwy rzuconej na jedną z postaci, która umrze za określoną ilość tur, co czyni walkę grą na czas, zanim ten nie wykończy całej drużyny. Po pokonaniu go wyjawia nam sekret i daje odpowiedzi na wiele pytań. Opowiadając, jak starzy bogowie dawno uciekli od świata śmiertelników, uznając go za zbyt nieczysty. Obserwowali ludzi, skażonych ambicją, nie pojmujących prawdziwej niewinności. Jednak przed jego odejściem daje nam ostatnią okazję, by zdobyć odpowiedzi na pytania oraz ogromną wiedzę, której nikt nigdy nie posiadł. Ale nie bez powodu człowiek powstał taki słaby.
Ilość informacji o tym świecie przytłacza naszą postać, wykańczając ją psychicznie w kilka sekund. Czuję, jak organizm wyłącza po kolei jego funkcje życiowe, starając się zapamiętać i zrozumieć to, co widzi. Jednak tego jest za dużo, a jedyną ucieczką przed tym przerażającym obrazem jest śmierć. Twoje krzyki przerażenia nigdy nie dosięgną powierzchni. W końcu rozumiesz, że twój los został przesądzony przed samym wejściem do lochu. Na razie odejdźmy od stosu trupów w sercu ciemności i wróćmy do Mahabr, a dokładniej do Złotej Świątyni i tronu wyniesienia, na którym możemy usiąść po pokonaniu François, stając się nowym bogiem. Tutaj mamy do wyboru kilka opcji. Nowym bogiem może zostać każdy z głównych bohaterów, włącznie z Legardem, któremu my dajemy usiąść jako pierwszemu. Dla tego miejsca tyle wycierpiałem. Miesiące tortur i nękania. Dla tego jednego momentu. Legardzie, przecież mówiłeś, że nic nie pamiętasz, że to Cicho. Nigdy tego nie zrozumiesz. Ale to jest droga, którą mi przepowiedziano. By zjednoczyć te krainy, potrzebuję czegoś wiecznego. A tylko to miejsce może mi na to pozwolić. Legard siada na tronie i znika, a my, ruszając jego tropem, także siadamy na tronie, przenosząc się w kompletnie inne miejsce, nazwane Pustką. Właśnie tutaj narodzili się starzy bogowie, jednak dawno je opuścili, pozostawiając je dla nowych następców. Całe to miasto jest kompletnie pozbawione budowli. Żyją tutaj prehistoryczne stworzenia, które pod żadnym pozorem nie powinny być atakowane. Przebywając w tym miejscu musimy unikać każdego do momentu odnalezienia wszystkich członków drużyny. A dopiero wtedy możemy ruszyć na poszukiwanie Legarda, znajdującego się na urwisku. Ile czasu już minęło? 100 lat? A może nawet więcej. Zostawiłeś nas na pastwę losu. A, no tak. Już pamiętam. Nie wiem, czy jesteście w stanie zrozumieć mój motyw, ale to jest coś, co mogę zrobić tylko ja. Tak jak było w przepowiedni. Żyjąc w cierpieniu, musimy znaleźć coś, co usprawiedliwi to wszystko. Bez tego nie byłoby niczego. Ani szczęścia, ani raju. To moja powinność. Muszę zbudować utopię dla cierpiących ludzi. Tylko ja mogę to uczynić. A teraz pokłońcie się przede mną, a puszczę was wolno. Nigdy nie będziesz moim Bogiem. I tak, będę was kochać. Przed nami staje król w żółci. Postać, do której wiele dzieł sztuki odwołuje się w swoich pracach. Stwór wręcz mitologiczny, pochodzący z historii o tej samej nazwie, opowiadającej o sztuce, po której każdy tracił własne zmysły, a także w Fear and Hunger znalazł swoje miejsce. Tym właśnie stał się Legard. Bogiem, wedle przepowiedni, zamierzającym zjednoczyć ludzi pod własnym sztandarem i zaprowadzić ich w nowy wiek. Walka z nim jest akurat wyjątkowo łatwa. Posiada małą ilość zdrowia, a po zabiciu węża na jego barku przestaje się leczyć, co pozwala bardzo szybko go wykończyć. Po wygranej walce wszyscy nagle budzą się na zewnątrz, z mglistymi wspomnieniami, nie wiedząc, czy tak naprawdę cokolwiek z tej wyprawy było prawdą. Jednak nie obchodzi cię to. Rzucasz się do ucieczki. Nie chcesz przecież być w pobliżu tego miejsca ani sekundy dłużej. Jednak nawet po ucieczce każdej nocy budzisz się z potem na całym ciele, przypominając sobie o horrorach znajdujących się w tamtym miejscu. Twój umysł naprawdę pozostał w tamtym lochu na zawsze. Jednak co gdyby zamiast walki pokłonić się przed nowym bogiem? Po oddaniu czci ten wypuszcza was wolno. I jak gdyby nigdy nic, wracasz do cywilizacji wieść normalne życie. Nic cię nie zmieniło. Nie wróciłeś bogatszy w nową wiedzę czy złoto, a jedyne co dla ciebie pozostało to koszmary o tym, jaki ten świat jest przepełniony złem niewidocznym dla ludzkiego oka. Po wielu latach takiego życia dochodzą cię plotki o powrocie legendarnego rycerza Legard, który w zastraszającym tempie zjednał sobie większość królestw. Prawie tak, jakby bogowie pomagali mu we wszystkim. Ale tylko ty, jako jeden z niewielu, wiesz, kim ten człowiek jest.
Naprawdę. Żeby osiągnąć ostatni z tych łatwych endingów, musimy cofnąć się z powrotem do Tronu Wyniesienia, a następnie jakimś cudem pozbyć się Legarda z naszej drużyny. Dzięki temu to właśnie my zasiądziemy na tronie. I tak samo jak ostatnio trafimy do pustki, gdzie będziemy mogli zmierzyć się z naszą własną boską wersją. Każdy z bohaterów, w którym gramy, dostaje swój własny odpowiednik, a po pokonaniu jesteśmy w stanie podjąć decyzję, jakim bogiem chcemy zostać. Możemy żyć w ukryciu i naszymi siłami ocalić ludzi lub przejąć władzę, wpływając na ludzi naszą religią. Wszystko zależy od tego, jak chcemy postąpić. Jednak, tak jak poprzedni bogowie mówili, to wszystko jest oszustwem. Cykl i tak będzie się powtarzał, a my właśnie poruszyliśmy go o kolejny krok. I tak jak było z poprzednimi nowymi bogami, tak samo jak oni, skończymy martwi. Bo zawsze przyjdzie ktoś silniejszy, by nas zgładzić. Pamiętasz może, jak na początku filmu wspomniałem o tym, że każda z tych postaci przyszła do tego lochu po coś? Kahara po pieniądze, Dars po to, by uratować ukochanego, Enki po wiedzę i potęgę, a Ragnvald po zemstę i wyładowanie złości. I tak, każda z tych postaci może otrzymać to, czego właśnie tu szukała. A wszystko to przedstawione jest w formie specjalnych zakończeń dostępnych tylko na poziomie Hard Mode, który odblokowuje się dopiero po skończeniu gry. Od zwykłego poziomu różni się tym, że, nie zgadniecie, jest znacznie trudniejszy w już obrzydliwie trudnej grze. Legard nie żyje od pierwszej minuty. Mamy zakaz zapisywania gry oraz posiadania kompanów, więc całą tę grę trzeba przejść w pojedynkę. Mamy 4 takie specjalne zakończenia, z czego jedno z nich jest moim ulubionym. Jednak żeby osiągnąć każde z nich, musimy wykonać pewną specjalną sekwencję bardzo specyficznych zadań, dostępnych tylko dla naszej postaci. Chyba że ewentualnie znasz buga na dodanie sobie reszty postaci, to wtedy może jest inaczej. Lepiej nie gadajmy na ten temat, bo ta gra ma pełno takich błędów. Kahara przyszedł do tego miejsca tylko dla pieniędzy. Podczas poszukiwań obiecanych bogactw spotyka kupca Izayaha, który sprzedaje mu 2 mapy pokazujące ukryte skarby w mieście Mahabr. Po udaniu się w wyznaczone miejsca odnajdujemy tam zakopane kosztowności. Jednak dla Kahary to nadal za mało. Ale bez lepszego wyjścia chcemy opuścić ten loch. Gdy nagle przed samym wyjściem zatrzymuje nas Izayah. Tym razem z bardzo prostym rozkazem. Albo oddasz te rzeczy, albo własne życie. Wybieraj. Kahara obiecał kochance, że wróci bezpiecznie do domu. Decyduje się pokonać Izayaha, a przy jego ciele znajduje jeszcze jedną mapę. Do najdroższego z skarbów w całym Mahabr. Sławnej korony królewskiej wartej fortuny. I ten oczywiście wie, co dalej musi zrobić. Od razu po jej znalezieniu wracasz do domu. Nareszcie uciekając z tego przeklętego miejsca. 3 dni podróży, a ty nie zmrużyłeś ani oka. Ciągle myślisz o tym przeklętym miejscu. Po powrocie sprzedałeś koronę za górę srebra, wystarczająco, by przeżyć koniec swoich dni w dostatku. Wprowadzasz się wraz z Celestią do pięknej posiadłości za miastem, uciekając od obrzydliwych ulic Rondon. Jednak takie życie nie dało ci ukojenia. Wciąż męczą cię koszmary, a każdego dnia budzisz się z krzykiem, przypominając sobie te potworności pod ziemią. Każdej nocy trzymasz sztylet na wszelki wypadek ataku jednego z nich. Dars przyszła do lochu w jednym celu, aby uratować swojego ukochanego. Jednak jak wspominałem, tu Legard nie żyje od pierwszej minuty, dlatego ta znajduje go za późno. Jednak Dars nie poddaje się, wie, że musi istnieć jakiś sposób, a podczas przeszukiwania lochu natrafia na zapiski o zaklęciu bogini Sylwian, przywracających zmarłych do życia. Dars, nawet gdyby miała odrzucić swoją wiarę w Almera, zamierza przywrócić Legardowi życie. Przeszukując Mahabr odnajduje 3 części zaginionego zaklęcia, a po powrocie do ukochanego używa go, nie dowierzając efektom. Może los chciał, by Legard stracił swoje życie, jednak ty stajesz mu naprzeciw. Przejdziesz całe piekło, by uratować kogoś tak ważnego, nawet gdyby wrócił jako coś kompletnie innego. Nie obchodzi cię to, jak wygląda, ani kim jest, ale od początku coś jest z nim nie tak. To nie jest i już nigdy nie będzie ten sam człowiek, którego kochałaś.
Enki przybył tutaj w poszukiwaniu wiedzy i rozwiązania zagadek tego lochu. Aby tego dokonać, zaprzyjaźnia się z wielkim mędrcem Nostradamusem, zamieszkującym lochy od wieków. Ten opowiada mu, jak wielkim oszustwem jest zostanie nowym bogiem i przekazuje mu przedmiot Soul Anchor, pozwalający posiąść ogromną wiedzę, przy tym nie stawiając się Bogiem. A my, aby dokończyć jego dzieła, robimy wszystko tak, jakbyśmy chcieli osiągnąć stan bóstwa. Zdobywamy duszę, pokonujemy François i zasiadamy na tronie wyniesienia. A w pustce Enki, po pokonaniu jego własnej boskiej formy, sprzeciwia się wyniesieniu. W końcu doświadczając prawdziwego oświecenia. Byłeś przygotowany, by nie dać się pokusie. Odrzucasz zostanie Bogiem, ale wyciągasz z tego ogromną lekcję. Wychodząc z pustki, wracasz do wielkiej biblioteki Mahabr. Szybko pojmujesz zaklęcie przedłużające życie, a kilka lat później rozwiązujesz tajemnice tego świata. Teraz, zasiadając Mahabr, przyjmujesz tych, którzy później staną się nowymi bogami. Rozumiesz, jak ważne jest, by cykl się powtarzał. Jednak ty nie potrzebujesz stać się jednym z nich, aby pozostać najpotężniejszym śmiertelnikiem. Ostatnim z bohaterów jest Ragnvald. I ten ze wszystkich postaci ma zarazem najprostsze, jak i najtrudniejsze zadanie. Zabij wszystko, co się rusza i posiądź wszystkie dusze. Od zwykłych, najprostszych przeciwników do bogów i Krał Maulera. Wszystko to w pojedynkę. I jeżeli jakimś cudem uda ci się to osiągnąć, to po wykonaniu tego zadania pozostał ci ktoś, kogo Ragnvald nienawidził najbardziej. Ten, który zabrał mu wszystkich bliskich i zniszczył mu życie. Legard leży już od dawna martwy w celi. Niestety, ostatecznie nie udało ci się go dopaść, ale pokonałeś zło panoszące się w tych lochach. Wracasz na powierzchnię i mimo, że powinieneś czuć ulgę, bo przecież wszystko się skończyło, to jednak nadal czujesz, jaki mrok panuje wokoło. Nie w samych lochach, tylko wszędzie, na całym świecie. By go powstrzymać, musisz zostać bezwzględnym i niszczycielskim potworem. To właśnie jest twoje powołanie i reszta marnego życia. Chciałbym jeszcze dodać, że wszystkie endingi i postaci są kanoniczne, oprócz Kahary, który jest potwierdzony, że sam zaprowadził dziewczynkę do lochów, sprawiając, że ta stała się Bogiem. Co wiemy dzięki drugiej części gry, gdzie także możemy odnaleźć potomka Ragnvarda oraz zapiski w książkach od Enkiego, a o Dars ciężko by było mówić bez spoilerów. Fear and Hunger to cudowna gra. Naprawdę, jeżeli masz wolne 40 zł, polecam sprawdzić, a nie tylko słuchać mnie, który pominął naprawdę wiele ważnych rzeczy. I wiem, na pewno pojawią się komentarze, że pominąłem wiele aspektów, ale ta gra jest zbyt ogromna i tak będzie to zdecydowanie największy film, jaki zrobiłem. I tak szczerze poruszyłem więcej rzeczy niż myślałem, że poruszę, ale jakoś nie mogłem ich odpuścić w trakcie pisania tego filmu. Chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tym projekcie. Jest to zdecydowanie na ten moment dzieło mojego życia, największy, najdłuższy film. Najwięcej pracy na niego poszło, ale no szczerze, po to zakładałem ten drugi kanał. Dziękuję każdemu za podłożenie głosu, scenarzyście za zapisanie scenariusza wielkości niektórych prac magisterskich i sobie z przyszłości, który jakoś będzie musiał sobie to poradzić i montować. Mam nadzieję, że dam radę. Zawsze jak kończę film na ten kanał i myślę sobie o tym, co powiem, to nachodzi mnie takie uczucie, że jednak to wszystko chyba ma jednak sens. Wiadomo, że w tym czasie mógłbym robić filmy na główny kanał, one by przyniosły większe liczby i robiąc te na poboczny czasami zastanawiasz się właściwie po co to robisz, że to nie jest takie głębokie i ludzie nie po to oglądają, nie po to wchodzą na YouTube'a, żeby dostać 1,5 godziny o grze, której nie znają i nie wiadomo, czy będą w ogóle czuli coś, czy wyłączą po 5 minutach, ale jeżeli tutaj jesteś, nadal oglądałeś to do końca, to najwidoczniej miało to sens dla ciebie i za to ci bardzo dziękuję. Naprawdę. Najlepsze, co mógłbyś dla mnie zrobić, to zostawić łapkę w górę, suba, napisać komentarz, czy udostępnić to komuś, to naprawdę byłoby już cudowne. Dla tych, którzy z jakiegoś powodu chcieliby mnie wesprzeć, jest Patronite od 5 zł, przynajmniej mogę się odwdzięczyć filmami, gdzie mówię o rzeczach, jakie widziałem w ostatnich miesiącu, które mnie w jakiś sposób zainspirowały, czy poruszyły, czy mi się podobały. Zapraszam, ale tak jak mówię, nie trzeba. Dzięki, że jesteście, zobaczymy, jak ten film się przyjmie. Kacę was. Elo!